czasu do czasu na moim kanale pokazuję, jak robić agentów AI. I to jest zagadnienie, które bardzo mnie fascynuje. Ale czasami mam wrażenie, że niektórzy ci moi agenci, których robię, wydają się być w oderwaniu od rzeczywistości. Znaczy nie są one do końca praktyczne. Więc dzisiaj, dzięki pozwoleniu mojego klienta, mogę wam pokazać rzecz bardzo praktyczną, w jaki sposób wdrożyliśmy sztuczną inteligencję, czy agenta, który bardzo temu klientowi pomaga. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla twojej strony. Spójrzcie teraz na mój ekran. To jest iSeer, czyli mój klient, który sprzedaje na co dzień również w ramach outletów, ale też różnego rodzaju elementy z rodziny szeroko pojętej Apple'owskiej. Jak wiecie, ja nie jestem wielkim fanem Apple'a, a raczej jestem hejterem tego sprzętu, ale nie przeszkadza mi to w żaden sposób, żeby z tym klientem współpracować. Sprzedają oni też w outlecie, sprzedają nowe urządzenia, sprzedają Maci, sprzedają iPady, wszystko to w obrębie tego. No i oczywiście jako dystrybutor, jako pośrednik, no nie zawsze te produkty mają jakby bezpośrednio u siebie fizycznie, krok po kroku. No jakby fizycznie tego typu produkty tworzy się w taki sposób w sklepach internetowych, że w momencie, kiedy jesteśmy w sklepie, wejdźmy sobie do środka, no to po prostu korzystamy z różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają nam zaimportować z hurtowni produkty. Natomiast kiedy zaimportujemy je bezpośrednio w e-commerce, no to okazuje się, że te produkty często wyglądają w taki sposób. Jest jakieś jedno nie do końca wyraźne zdjęcie, często małe. Później mamy jakiś taki opis, który często jest bardzo techniczny, zawiera bardzo niewiele informacji, no i nie są zachęcające. W dodatku, kiedy zrobimy właśnie w taki sposób produkt w sklepie internetowym, zaciągniętym bezpośrednio jako specyfikacja z hurtowni, no to często okaże się, że tak naprawdę zamiast mieć ciekawych, unikalnych opisów, no mamy coś, co mają wszyscy dokładnie w taki sam sposób opisane. W szczególności, gdybyśmy zerknęli do tego klienta na akcesoria, wiem, że oni są teraz przedstawicielem Panzerglass, no to gdyby się okazało, że te opisy są nieprzerabiane, to tak naprawdę okazałoby się, że wszyscy mają dokładnie tego typu same produkty w środku, z dokładnie z tymi samymi opisami. To nie pomaga w reklamach, to nie pomaga w marketingu, no i robi tak naprawdę bardzo szeroko pojętą krzywdę w tym kontekście, no bo no nie jesteśmy w stanie dobrze się reklamować. No więc chcielibyśmy, żeby zamiast tego produktu, który wygląda w taki sposób zaciągnięty ze sklepu internetowego, no i teraz gdybyśmy mieli opisywać każdy pojedynczy produkt, no to w przypadku klienta iSeer, kiedy on ma czasami setki akcesorów, jakichś case'ów, szyb i tak dalej, no teraz Panzerglass trochę zmniejszyli ofertę, ale wcześniej była ona bardzo duża. Do tego mamy iPhony, iPady, Apple Watche, no dużo różnego rodzaju sprzętu, więc tworzenie opisu dla każdego tego produktu no mogłoby być bardzo problematyczne. No i tu właśnie wchodzi AI. Pokazuje, że możemy to bardzo fajnie zoptymalizować dzięki odpowiedniemu systemu opromptowaniu. No bo chcielibyśmy, żeby ten sprzęt wyglądał w ten sposób, żeby ten opis był estetyczny, żeby zawierał wszystkie ważne informacje, żeby to generowało się w sposób zautomatyzowany, żebyśmy nie musieli przepisywać każdego tego produktu krok po kroku. No i dokładnie w ten sposób za chwileczkę stworzymy cały plan działania, żeby doprowadzić do sytuacji, że faktycznie z takiego nudnego opisu agent AI, korzystając z internetu, z wiedzy, przygotował opis, który będzie wyglądał w ten sposób. No więc jak to zrobić krok po kroku? Więc wydaje się, że N8N, Nathan, jest niezbędny do produkcji tego typu agentów. Jedno z najlepszych w tym momencie narzędzi, które jest po prostu najciekawsze. Już niedługo tutaj będzie bardzo ciekawa zmiana, bardzo na nią czekam, ale to dopiero za chwilę. Natomiast jeżeli korzystalibyśmy bezpośrednio na platformie Nathana, nathan.n8n.io, no to okazało się, że ta usługa jest dosyć droga, no bo około $20 miesięcznie i możemy mieć tylko kilka agentów tak naprawdę, więc to okazuje, że może być bardzo, bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o cele finansowe. Więc jak można byłoby to zoptymalizować? Jak ten proces można byłoby przyspieszyć? No i tutaj z ofertą przychodzi na przykład Hostinger. Hostinger jest partnerem mojego bloga i aktualnie trwa tam wielka, gigantyczna wyprzedaż z okazji Black Friday, więc serdecznie zapraszam was do zapoznania się z tymi ofertami, bo faktycznie tak tanio jeszcze nie było. Hostinger jest bardzo sprawdzoną firmą, bardzo dużo mam tam swoich stron, wszystkie tam tak naprawdę strony przyniosłem. I z mojej perspektywy naprawdę jest jeden z najciekawszych hostingów, jakie istnieje, a miałem ich bardzo wiele, chociażby właśnie ze względu na Kodi, czyli taką aplikację AI, która pozwala zarządzać naszym hostingiem. Wszystkie rzeczy, które chcemy, jak zmiana domeny, jakichś DNS-ów, wcześniej trzeba to było szukać, klikać, kombinować, a tu możemy to w bardzo łatwy sposób, po prostu z Kodi jako agentem AI napisać, chcę zmienić DNS-y na Gmaila, bo chcę wysłać maile z Gmaila, pomóż mi to zrobić, dla nas to wykonam. W dodatku aktualnie mają też samodzielny hosting VPS, który pozwala nam zainstalować Nathana, czyli nową aplikację lokalnie na naszym własnym serwerze, właśnie VPS, i kosztuje to 27 zł miesięcznie w tym momencie, w tym najpopularniejszym serwerze VPS. I tutaj faktycznie ta prędkość, którą tutaj mamy, jest całkowicie wystarczająca do budowania bardzo zaawansowanych agentów, wielu równocześnie, nawet które mogą działać w dedykowany sposób. Jest tutaj bardzo proste, jeżeli wybierzemy konkretny plan, to tak naprawdę na końcu w koszyku zostaniemy poproszeni o wybranie systemu. Oczywiście możemy wykorzystać to do postawienia N8N, ale tak naprawdę tych systemów, na których moglibyśmy skorzystać, jest znacznie więcej. Nathan jest tą platformą predefiniowaną do budowania agentów AI. No i niezmiennie przypominam, że jeżeli z kodem rabatowym
chcecie działać, no to dodatkowo z Geekwork 10 otrzymacie od całości 10% rabatu, dodatkowa 6 dyszek w tym przypadku, dodatkowa 100, gdybyśmy brali coś tam więcej, jeszcze jakieś dodatkowe domeny czy konfiguracje, bo jedną domenę mamy zupełnie za darmo, dodatkowa będzie oczywiście kosztowała, więc jeżeli chcecie, to serdecznie zapraszam, ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Jak zbudować takiego agenta AI? No więc co do zasady, w agentów tego typu, trochę bardziej zaawansowanych, buduje się w oparciu o node. No i teraz na razie założymy, że startem będzie kliknięcie, czyli jak klikniemy, to workflow się uruchomi, ono zacznie działać. Natomiast no, chcemy tak naprawdę pobrać ze sklepu internetowego jakieś produkty. No więc możemy tutaj wybrać po prostu WooCommerce, gdzie taką integrację już mamy wbudowaną, no i tak naprawdę wybrać, co nas interesuje. Możemy wybrać na przykład get jeden produkt, czyli pobierzmy jeden konkretny fizyczny produkt, ale możemy też skorzystać z takiej opcji jak pobierz wiele produktów, get many. No i to jest rzecz, której teraz skorzystamy, bo to będzie tutaj najprostsze, czyli wybieramy sobie noda get many, podłączymy go od razu tutaj. Ponieważ ja tego agenta budowałem już przed chwileczką, to tutaj automatycznie otrzymam taką informację, że moje konto już z WooCommerce jest połączone. Gdybyśmy chcieli je połączyć samodzielnie, no to wystarczy tak naprawdę dodać dwie informacje, czyli Customer Key i Customer Secret. W zakładce WordPressa w ustawieniach to natychmiast znajdziemy. Więc aby znaleźć tego typu ten kont zabezpieczający, żebyśmy mieli takie bezpieczeństwo w tym, że ten agent jest połączony z nami bardzo, bardzo bezpośrednio, żeby się uwierzytelnić, że faktycznie możemy się z tym sklepem połączyć, to wystarczy wejdziemy do WooCommerce, następnie zakładka ustawienia, następnie zaawansowane i mamy REST API. W ustawieniach strony tutaj mamy REST API. O, tutaj pojawia się REST API. No i tutaj tworzymy po prostu sobie REST API, dodając klucz. I w tym momencie zostaniemy poproszeni o podanie dwóch danych, tak, czyli jakiegoś opisu na nasze potrzeby, jakie mają być uprawnienia, zapis odczyt czy tylko odczyt, który użytkownik to generuje i w kolejnym kroku dostaniemy tak naprawdę ten kod, który następnie przeklejamy tutaj do uwierzytelnienia się jako nasz sklep i oczywiście podajemy adres strony internetowej, z którą chcemy się połączyć. Na tej podstawie, kiedy ten kod jest wygenerowany, to już zaczyna działać. Kolejnym krokiem jest to, co chcemy dokładnie pobrać. Wybieramy operację taką jak na przykład pobierz jeden produkt, pobierz wiele produktów, może zaktualizuj produkt, do tego zaraz wrócimy, ale możemy też tworzyć produkty albo je usuwać. My na razie chcemy przetestować to na jednym produkcie, ale tak naprawdę moglibyśmy zrobić na wielu. Jeżeli zrobimy na jednym produkcie, to jesteśmy poproszeni o ID tego konkretnego produktu. W sklepie internetowym można znaleźć ten ID dosyć łatwo. Jak wejdziemy sobie w WooCommerce, w zakładkę produkty, wszystkie produkty, więc tutaj w opisie zaraz pod danym produktem, kiedy klikniemy, widzimy ID, identyfikator i to jest to ID, którego szukamy. No więc moglibyśmy wykorzystać to w tym miejscu w Neidenie, po prostu wpisując bezpośrednio ten adres ID. Natomiast to nie byłoby sensowne w długiej perspektywie, no bo chcemy obrabiać duże ilości produktów równocześnie. Więc zamiast tego wybierzemy sobie Operation, Get Many, no i możemy oczywiście wybrać wiele tych produktów. No my na razie na potrzeby naszego tego przygotowania tego agenta wybierzemy sobie zaledwie produkty, żeby na tej podstawie móc łatwo sobie ten test przeprowadzić. No więc teraz zapiszmy nasze workflow, zróbmy je jako aktywne. Żeby było aktywne, to oczywiście potrzebujemy jakiegoś triggera zewnętrznego, bo mogliśmy tutaj na przykład dać sobie trigger zatytułowany na przykład schedule, czyli chcielibyśmy zaplanować, aby na przykład codziennie o północy te produkty były pobierane i automatycznie się cały proces dalszy wykonywał. No i oczywiście moglibyśmy to połączyć teraz tutaj, no automatycznie będzie w ten sposób działać. Sprawdźmy, czy to działa, klikamy Execute, no i tak naprawdę widzimy, że już proces został wykonany, no i mamy dwa produkty, które zostały tutaj zrealizowane, które zostały pobrane. No ale zostały one teraz pobrane losowo, więc chcielibyśmy też w taki bardzo konkretny sposób pobierać produkty, które są zaimportowane bezpośrednio z hurtowni. Dobrą praktyką w momencie, kiedy importujemy takie produkty za pomocą pliku CSV czy jakiegoś innego, jest wrzucić to najpierw do szkiców, czyli do wersji nieopublikowanego produktu. I jak widzicie dokładnie w przypadku klienta Icer, również w ten sposób się dzieje. Mamy 133 zaimportowane produkty do przejrzenia, czy one są zgodne z rzeczywistością i następnie ich obrabiać. Więc my również tutaj wykorzystamy. Mamy tutaj takie możliwość dodatkowych properties i szukamy teraz status. No i w tym momencie możemy automatycznie ma wybrane menu, a my wierzymy sobie teraz po prostu draft. I na tej podstawie zostaną pobrane tylko produkty, które mają jako draft. No i w tym momencie tak naprawdę już możemy sprawdzić, że w tym momencie zostaną pobrane dwa produkty i już poszukali tu sobie w ikonkach w tych poszczególnych etapach. O, mamy status, mamy draft, mamy konkretny produkt. Moglibyśmy go teraz w sklepie internetowym sobie znaleźć, zobaczyć, jak on będzie wyglądał, który produkt teraz pobraliśmy. I pobraliśmy ten sam produkt, który przed chwileczką wrzuciłem testowo, zaimportowany z takim opisem technicznym, więc zaraz na nim będziemy dalej pracowali. No dobrze, no ale mamy na razie go pobranego do agenta, wiemy, że już te dane są. No teraz pytanie, co w kolejnym kroku powinniśmy zrobić.
Więc w kolejnym kroku, żeby zadziałać z tym bardzo efektywnie, no chcemy w jakiś sposób bardzo realnie zmodyfikować działanie tego konkretnego widoku. No i chcemy zmodyfikować tą jedną konkretną rzecz, czyli tak naprawdę wygląd tego opisu. Jak to zrobić dobrze? No żeby przygotować taki template, to dobrze byłoby zacząć działać w taki sposób, żeby pogadać z czatem GPT albo kursorem, albo jakąś inną aplikacją, która pozwala nam taki produkt stworzyć. No, pokażę wam teraz taką jedną rzecz i po wklejeniu zawartości całego kodu, który my przygotowaliśmy tutaj na potrzeby, dosłownie edytując go w formie kodu, to znaczy dyskutowaliśmy sobie z czatem GPT, a w moim konkretnym przypadku był to kursor oparty na czacie GPT, który został poproszony o to, aby wyprodukować taki dedykowany szablon strony internetowej HTML. Jak widzisz, ja nawet nie potrafię, ale jakby na te potrzeby teraz nie edytuję, nie mam potrzeby tutaj niczego zmieniać. Natomiast przygotowaliśmy prompt właśnie w taki sposób, że mamy tytuł, mamy jakiś tagline, jakąś informację albo warianty, mamy tabelkę kluczowych informacji, najważniejsze cechy, poznaj go bliżej, specyfikację techniczną, dlaczego Outlet jest dobrym wyborem, to wszystko sobie ładnie graficznie tutaj działa. Więc moglibyśmy to po prostu zrobić w formie przegadania z czatem. Potrzebuję, abyś przygotował dla mnie kod HTML, który będzie zawierał wszystkie informacje, w tym CSS, który będzie w sklepie WooCommerce prezentował wygląd danego produktu w formie wizualizacji produktu podobnego jak w sklepach Apple. Więc przygotuj mi taki kod HTML z zawartością wszystkiego, uzupełnij to w taki sposób, aby były tam bloki zatytułowane w to miejsce wsadź opis, albo tutaj wstaw cechy, albo tutaj wstaw inne rzeczy. No i zobaczymy, czy agent sobie z tym poradzi. I tak naprawdę zaczynam ten kod już produkować. Widzimy, że on teraz zaczął tworzyć całą stronę internetową, a nie tylko zawartość tego konkretnego produktu. Moglibyśmy sobie z nim gadać, poprawiać elementy, te, które nam pasują albo nie pasują. Zobaczymy teraz co wyprodukuje na potrzeby takiego krótkiego przetestowania i sprawdzimy, czy to działa. Skopiujmy, wklejmy go teraz znowu do podglądu. No i mamy dosyć podobny element, czyli mamy nazwę produktu, wstaw cenę, dodaj do koszyka. Dokładnie ten sam proces, który tutaj wykonaliśmy. To są zerwane obrazki, no bo ich nie mamy. Moglibyśmy je dodać. Tutaj mamy wstaw. Dokładnie ta sama zasada działania. Więc dokładnie tej samej zasadzie. Teraz na potrzeby takiego ułatwienia pracy, to nie jest najbardziej profesjonalne podejście, ale jest to podejście, które pozwala interaktywnie do tego elementu podchodzić. Wracamy teraz do naszego agenta AI. No i teraz zrobimy takie rozwiązanie, które może nie jest najlepszym czy polecanym rozwiązaniem, ale jest po prostu skutecznym rozwiązaniem, które powoduje, że to jest powtarzalny proces, który będzie działał. Więc zrobimy sobie coś takiego, co nazwiemy sobie set, czyli ustawimy tak naprawdę funkcję w taki sposób, żeby każdorazowo on wiedział, o co nam chodzi, czyli nazwiemy sobie pewne elementy. Czyli zrobimy sobie taki field, który nazwiemy sobie target template. To pole pozwoli nam zapisać pewne ustawienie jako zmienną, do której później będziemy mogli się odwoływać, więc to będzie bardzo, bardzo proste. Ja teraz sobie z drugiego ekranu skopiuję ten HTML, który przygotowany został na potrzeby tego klienta. No i teraz, żeby jeszcze tam było trochę łatwiej, czy trochę bardziej porządnie, to zrobimy sobie jeszcze target CSS, czyli formatowanie tego wyglądu, żeby to były jednak dodatkowe elementy jako takie spójne rzeczy. No i teraz tak naprawdę możemy sobie to nazwać target template. I dzięki temu każdorazowo agent, który będzie przechodził, będzie pobierał tą zmienną. Moglibyśmy tak naprawdę wystawić to nawet do pliku typu Google Docs i tam mieć tą zmienną przetrzymywaną i znowu wrzucać ją tutaj każdorazowo. Więc kiedy będziemy chcieli zmienić we wszystkich produktach w przyszłości jakąś zmienną w tym szablonie, to nie będziemy musieli jakoś bardzo mocno kombinować, zastanawiać się, gdzie to zrobić. Wracamy sobie do tej jednej kostki, do tego jednego noda, modyfikujemy tutaj ten template i tak naprawdę od tego momentu wszystko będzie już działało dalej prawidłowo. Nie jest to najbardziej elegancki sposób, ale całkowicie wystarczający do tego, aby zadziałało to prawidłowo. Natomiast trzeba jeszcze narzucić czatowi GPT, czy innemu systemowi, z którego będziemy korzystali, pewien format tego, jak te treści mają powstawać. No więc każdorazowo tłumaczenie agentowi, że masz to zrobić w taki sposób, nie działa, no bo po prostu agent nie będzie wiedział. W przypadku czata GPT, kiedy zaczynamy z nim rozmawiać, to on pamięta historię naszej rozmowy. W pewien sposób zaczyna się do nas dostosowywać. Natomiast agenci w pewnym sensie nie mają tej pamięci, mogą ją mieć, ale co do zasady jej raczej nie mają przy takich automatyzacjach, więc trzeba im pewien sposób pracy narzucić. I teraz to jest trochę wewnętrzna informacja tego konkretnego klienta, więc ja wam tutaj nie pokażę dokładnie całości, jak to zostało stworzone, pokażę wam tylko wprowadzenie do tego tematu i o co tutaj w ogóle chodzi. Więc zostawiamy kolejne pole set, nazwiemy to sobie system prompt, no i znowu, podobnie jak po poprzednim przypadku, chcemy zmapować sobie pola, nazwiemy je system prompt i w tym miejscu jako value musimy wkleić to, w jaki sposób ten agent ma pracować, czyli jaka jest jego rola. No i tutaj ponownie, żeby doprecyzować te elementy, mogę wam pokazać jakby jeszcze może fragment, kawałek tego tekstu,
Tak załóżmy, że to będzie w ten sposób powstawało, czyli rozbudowywujemy zgodnie z metodami few shots, czyli też przykładami, co nam się podoba, w jaki sposób to ma być dokładnie przygotowane. Ten prompt należy robić bardzo podobnie, system prompt, jak w przypadku tego template, czyli bierzemy pewien wygląd, zaczynamy go testować gadając z czatem i prosimy go o stworzenie takiego gotowego, rozbudowanego system promptu, który będzie przewidywał te wszystkie nasze rzeczy, na których nam zależy. Czyli na przykład, żeby uwzględnił, aby, nie wiem, nie używać języka takiego czy innego, czy żeby używać takich, a nie innych słów. Żeby na przykład były to nowe produkty, żeby to były inne rzeczy. Pokażę wam tutaj jeszcze kawałek tego system promptu, który przygotowaliśmy dla tego konkretnego klienta. Dla przykładu mamy tutaj taką informację, że przede wszystkim masz tworzyć przygotowane pliki HTML, że dostaniesz to, masz podążać zgodnie z tym planem, ma być to zgodne z WooCommerce'em, ma być to premium produkt, opis, ma być to wszystko w taki dobry sposób przygotowane. I teraz, czy to musi być po angielsku? Zazwyczaj z angielskim radzi sobie trochę lepiej. Ja zazwyczaj pracuję w języku polskim, a później proszę na przykład DeepL albo bezpośrednio ChatGPT na przetłumaczenie całości na język angielski. Mamy też pewne elementy, czyli determinujemy go, w jaki sposób mamy pracować, krok po kroku pokazując, w jaki sposób ma postępować. No i teraz bardzo ważne, zwróć uwagę, że tutaj jest taka prośba, aby on zwrócił następujące obiekty, w sensie pobiera następujące obiekty, czyli datę, produkt, nazwę oraz ten target template, natomiast ma zwrócić nam również to dokładnie w tej samej formule, czyli zwróci nam ten opis w formie pliku opartego na JSONie. JSON to ma taką specyficzną konstrukcję, która jest bardzo zrozumiała dla systemu. Czyli w dużym uproszczeniu moglibyśmy to przyjąć jako taką mapę, która mówi nam, co jest co. Czyli to, co dostaniemy zwrotne, będzie kodem programistycznym, tak moglibyśmy powiedzieć, w formie tabeli JSON. Znowu uproszczenie, drodzy programiści, proszę nie karajcie mnie teraz, że popełniłem jakieś fatalne błędy. W nazewnictwie próbuję to zwizualizować na bardzo prosty sposób dla użytkowników, którzy mogą wiedzieć o tym trochę mniej. Czyli robimy to w taki sposób, że mamy nazwę i zawartość, czyli tutaj będzie template i tutaj będzie cały kod internetowy. Przecinek, kolejny. Tytuł, wymyślony tytuł przez ChatGPT i znowu jakby krok po kroku kolejny element. Więc ja teraz sobie wkleję tutaj zawartość całego tego template, żebyśmy mogli na tym pracować dalej. Oczywiście znowu, ten system prompt jest rzeczą, którą rozbudowujemy w sposób iteracyjny, znaczy robimy go raz, w kolejnym kroku przygotujemy go znowu i znowu i znowu i znowu, czyli pracujemy na tym bardzo indywidualnie, krok po kroku, dostosowując do takiego elementu, który zacznie działać. No bo agenci AI z definicji nie są narzędziem, którego robimy raz i zapominamy. Ich niedeterministyczna natura powoduje, że one mogą w pewien sposób realizować swoje własne cele, albo w zależności od tego, jaki model językowy podepniemy, trochę się zmieniać, modyfikować, a my chcemy osiągnąć pewien określony system pracy. To jest właśnie magia, za którą ludzie płacą, takim ludziom jak ja, AI Agent Officer, czyli KAO, moja nowa usługa, którą oferuję moim klientom, gdzie właśnie w ramach współpracy nie tylko tworzę automatyzację, które robię rzeczy od X do Z, ale również tymi agentami zarządzam. Pracuję z nimi w sposób dynamiczny, optymalizuję ich ciągle w pracy. To jest trochę tak, jak był menadżerem, dokładnie tak jest moje stanowisko. Ma swoją armię agentów AI, tak jak na przykład do tworzenia opisów i przez czas naszej współpracy ja po prostu nimi dbam, o nich się troszczę. Nie jestem tam niezbędnym elementem, bo menadżerowie nie są niezbędnym elementem, firma nadal może istnieć, ale jeżeli ktoś takiego kogoś potrzebuje, no to ja się bardzo polecam. Michał Barczak, ai-captain.pl to moja strona internetowa, która opisuje usługę KAO. W ten sposób współpracujemy też z klientem ICIR. No dobrze, więc kiedy mamy to zrobione, to tak naprawdę to, co przychodzi jako kolejny krok, no to w tym momencie możemy poprosić już jakiś system AI-owy, żeby nam na temat zaczął pracować. No więc wybierzemy tutaj sobie AI, wybierzemy sobie AI agenta i teraz mamy tak naprawdę dwie rzeczy, które musimy zdeterminować. Po pierwsze musimy wybrać jakiś model, który będzie to obsługiwał. I to jest trochę też trudna sprawa, w tym sensie, że różne modele będą sobie różnie z tym radziły. Ja aktualnie w większości moich automatyzacji pracuję na ChatGPT i uważam, że to jest taki bardzo przyjemny model językowy, bardzo duży model językowy, który naprawdę radzi sobie bardzo dobrze, więc jest on całkowicie wystarczający do tego, żeby realizować to naprawdę fajne zadanie. Tutaj mamy podpięte API moje i Marcina. Wygenerowanie takiego kodu API jest dosyć proste. Wchodzimy na stronę platform openai.com API Keys, więc po wejściu na platform openai.com /API Keys dodajemy nowy kod. Wystarczy tutaj, że wpiszemy sobie naszą nazwę, klikniemy Generate czy Create i dostaniemy już ten kod. Należy jednak pamiętać, to bardzo ważne, że w kontekście wykorzystywania agentów AI rozumianych jako komunikacja z narzędziami takimi jak duże modele językowe za pomocą API, to nie mamy to takiej formie, że mamy abonament, taki jak mamy w przypadku korzystania z czata, że po prostu sobie gadamy, tylko w tym przypadku mamy wykorzystanie API, czyli za każde zapytanie tak naprawdę płacimy jakąś tam stawkę, kilka groszy, czasami to jest więcej, czasami mniej, zależy od tego, jakiego systemu językowego używamy. Więc w tym konkretnym przypadku
mamy tak naprawdę model for all, który jest całkowicie wystarczający i ustawienia takie, które są zazwyczaj dosyć standardowe, żeby on nie wymyślał, nie tworzył jakichś kreatywnych rzeczy, tylko żeby postępował bardzo precyzyjnie, dokładnie tak, jak dostanie te informacje. No to tutaj taki system jest w ten sposób przygotowany i ChatGPT wersji for all jest dosyć tanim modelem językowym, który całkowicie nam pozwoli takie proste działania jak przetworzenie jednego elementu na drugi wykorzystać, więc to powinno być bardzo proste. No i teraz przechodzimy oczywiście jeszcze do tego elementu zatytułowanego System Prompty, więc mamy tutaj System Prompt, który dostaje od nas agent, czyli po pierwsze dostaje template, no i ma też informację, aby ignorować inne rzeczy, w czego mu się pojawią. No i mamy ten System Prompt pobrany tutaj wcześniej, dokładnie z tego node'a tutaj. Więc to będzie całkowicie wystarczające, żeby zacząć działać. Tutaj, tak jak wspominałem, ten node jest skonstruowany w taki sposób, aby krok po kroku przetwarzać taki model językowy krok po kroku. Chodzi o to, że w momencie, kiedy my dajemy mu określone dane, to on ma pójść krok po kroku, aby taki format utworzyć, dokładnie według takiej instrukcji, jaka jest, nie? Czyli ma dostać po prostu, dostaje prosty HTML, ma go po prostu uzupełnić i ma zwrócić w tej wersji inputu informacje. Czyli z jednej strony przychodzą do niego dane zatytułowane, tu masz informacje o produkcie, tu masz target template, tu masz informacje o produktach, a następnie z tego kolejnego kroku masz te dane po prostu przetworzyć w taki sposób, aby utworzyć gotowy template. Więc ten szablon, który tutaj mamy, tego mądrego podejścia do tematu, wymaga właśnie tych takich danych o tych konkretnych produktach i w taki ustrukturyzowany sposób, że ten proces agent będzie postępował krok po kroku. Więc jeszcze tutaj musimy mu dodać, że skoro masz target template, to jeszcze musimy mu dodać informacje o produkcie. Mamy tutaj get product, więc możemy tak naprawdę tutaj to cały ten element tutaj po prostu wrzucić, żeby ten agent mógł z tego dalej sobie korzystać. Chcemy przetwarzać tylko i wyłącznie descriptions, jak widzimy ono tutaj jest zawarte, techniczny opis tego modelu, no ale również musimy to dodać do naszego prompt usera, czyli tego, co użytkownik dostaje. Możemy sobie właśnie nazwać jako produkt data, na tej samej zasadzie, żeby agent rozumiał, które elementy dostaje. Często takie procedury tworzenia właśnie wykonujemy lepiej i bierzemy tylko descriptions, żeby on mógł sobie tutaj te informacje pobrać. No i tak naprawdę w tym momencie mamy zrobione kolejne kroki. Mamy pobranie produktów, mamy przygotowany szablon, mamy system prompt, do którego chcemy dojść, czyli jak ten agent ma się zachowywać i nasz agent AI dostaje te wszystkie dane, które są mu potrzebne, czyli zarówno template, jak i informacje o produktach, no i ma system prompt, który ma według tego przetwarzać określone kroki. No i sprawdźmy teraz, czy to zadziała. Jak klikniemy workflow, to widzimy, zostały pobrane 2 produkty, został pobrany szablon, został pobrany system prompt, to wszystko zostało wrzucone do agenta i agent teraz to sobie to przetwarza. No i tak jak wspomniałem, za każde tego typu zapytanie po API jakaś część złotówek, że tak powiem groszy, ułamków groszy schodzi w tym momencie z naszego konta. Dajmy mu chwilę nad tym popracować. Powinien to zwrócić w takim formacie pliku JSON, bo tak poprosiliśmy go w formacie tego system promptu, czyli w takiej formule, że mamy pole A, odpowiedź, czyli na przykład tytuł, odpowiedź, opis, odpowiedź, SEO, odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie można stworzyć cały workflow tworzenia wszystkich elementów krok po kroku. Na te potrzeby nasze na razie zrobimy tylko i wyłącznie opis zgodny z szablonem, ale zaraz pokażę Ci, jak to można rozbudowywać dalej. Taki model językowy, uwzględniając to, ile ma tam do wykonania operacji, to wykonanie opisu takiego produktu, osadzenie go w ten template, uzupełnienie tych elementów może zajmować nawet około 1 czy 2 minut. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie workflow uruchomione w formie procedury cyklicznej, czyli po prostu o północy pobierają się wszystkie szablony, to tak naprawdę zupełnie nas to nie interesuje. On sobie cały czas będzie w tle działał i wykonywał te operacje. No i po mniej więcej niecałej minucie nasz agent wyprodukował dokładnie taki zwrot w formie pliku JSON. I teraz jakbyśmy sobie to skopiowali, to zobaczymy, że format tego jest dosyć nie do końca prawidłowy, no bo nie jest oczyszczony. To znaczy ChatGPT zwraca to w takiej formule dosyć nieustrukturyzowanej, nieuporządkowanej. Więc teraz to, co musimy zrobić, to dane oczyścić w taki sposób, abyśmy mogli z nich korzystać dalej. W tej sprawie można to zrobić bardzo prosto, czyli po prostu stworzyć plik, tutaj code, to jest przewaga nad Make'iem czy nad innymi narzędziami, że mamy tutaj taką możliwość tworzenia bardzo zaawansowanej rzeczy. I teraz tak naprawdę, żeby ten system mógł zadziałać, no moglibyśmy tak naprawdę poprosić ChatGPT, żeby nam to oczyścił w taki sposób i tak naprawdę, żeby te dane, które tutaj zostały nam przygotowane, po prostu zostały sparsowane i przygotowane w taki sposób. Tutaj to jest template, który napisałem oczywiście w ramach współpracy i w ramach mojej społeczności. Te prompty są dostępne również dla moich użytkowników. Chodzi o to, żeby on tutaj pobierał wszystkie te elementy. Czyli najpierw pobiera te rzeczy z agenta, później je łączy w określony sposób, przetwarza każdy element, odpowiednio mapuje. Na tej podstawie powinien nam zwrócić taki kod. Zaraz zwrócimy, czy to zadziała. Nie zadziałało.
to napiszemy go po prostu wspólnie jeszcze raz. Zamiast innej automatyzacji, to pokażę wam, jak to może działać tutaj krok po kroku. Bierzemy sobie cały ten output, który tutaj mamy przygotowany. Ja teraz korzystam z AI Studio. Przygotuj mi w JavaScriptie element, który pozwoli mi te dane oczyścić. W taki sposób on mógł z nich korzystać dalej, żeby z tego JSON-a powstały osobne elementy. No i wkleimy tutaj teraz zawartość tego, co tutaj mieliśmy, tego całego HTML-a i zobaczymy, czy on będzie nam w stanie to przygotować do agenta AI. OK, możemy mu jeszcze doprecyzować, że ten kod chodzi o to, abyś przygotował kod do wklejenia do agenta opartego na N8N, który te dane oczyści. I teraz taka precyzyjna informacja, już pozwoli mu tym zarządzić. Więc kopiujemy te elementy, które on tutaj napisał, nawet bez wielkiego sprawdzania. Zobaczymy, czy to zadziała. Wracamy do elementu code, wbieramy tutaj, wklejamy, damy execute i zobaczymy, czy zdanie nie, bo jest empty. No to damy mu taką informację, że to jest output. W ten sposób on wygląda. Czyli te dane chcemy mu wrzucić. Tak to wygląda out. Tak wyglądają dane wejściowe. Popraw. Jak poprawną polszczyzną piszę. Nie do zrozumienia dla klienta. No i bardzo szybko kod zostanie dostosowany, jak widzisz, mniej niż ułamki sekund. Ponownie wracamy tutaj, wklejamy, klikamy execute. Jak mamy błąd, zwracamy mu tą informację. Dostaje info. I tak naprawdę w tej formie właśnie takiego vibe codingu rozmawiamy sobie na ten temat, tłumaczymy agentowi AI, jak korzystamy z AI Studio w tym przypadku, że to są surowe dane, one tak wyglądają, trzeba je rozpakować, trzeba je oczyścić. Agent wszystko tutaj przygotowuje, no i zobaczymy, czy teraz to nam pozwoli zadziałać, tłumacząc w wersji takiej gadającej. No więc po kilku elementach, jeszcze rozmowach otrzymujemy dokładnie tego, które potrzebujemy i jak widzisz po prawej w outpucie mamy to, czego potrzebujemy, czyli JSON-a, który składa się z następujących elementów. Pierwsze HTML-a, po drugie SEO, po trzecie skróconego linka, no i opis pod SEO. Wszystko nam automatycznie ten agent wygenerował, bo tak był przygotowany ten system prompt, według którego miał działać. No i tak naprawdę to, co teraz musimy zrobić, no to jeszcze zaktualizować nasz produkt, który jest w sklepie internetowym. Korzystamy z WooCommerce'a, więc wpisujemy WooCommerce. Mamy coś takiego jak update the product, no bo ten produkt już jest przygotowany. Update the product. No i tak naprawdę mamy teraz robić, jak widzimy, operację update, natomiast musimy wskazać temu node'owi, temu elementowi, jaki to produkt ma być. No i szukamy sobie w takim razie get menu produkt, mamy ID i po prostu przesuwamy ten element tutaj. Następnie możemy wybrać różnego rodzaju elementy dodatkowe, które spowodują, że ten element będzie działał bardziej prawidłowo. Jedno z elementów, które ja lubię tutaj robić, jest update'owanie pola status na pending, czyli na oczekujący. Wtedy w sklepie internetowym pojawi nam się nowa kategoria oczekujących na przegląd. Dzięki temu mamy jasne rozdzielenie produktów szkicowych od produktów, które są produktami skończonymi, gotowymi do publikacji, do ostatniego przejrzenia i publikowania w naszym sklepie internetowym. Oczywiście chcemy teraz poprawić te pozostałe elementy, czyli na przykład teraz chcemy tutaj zmienić również descriptions, czyli chcemy zmienić opis tego konkretnego produktu. No i jak widzimy, został on przygotowany w taki sposób, że tutaj mamy ten produkt HTML przygotowany przez naszego agenta AI. Następnie mamy też przygotowane takie elementy jak na przykład właśnie SEO, elementy związane z descriptions, więc moglibyśmy tutaj dodawać sobie kolejne pola i poprawiać te wszystkie elementy w naszym sklepie internetowym, tak jak na przykład właśnie name tego produktu moglibyśmy zmienić na ten przygotowany tutaj, albo w dodatkowych elementach, czyli metadanych, znaleźć coś takiego, co w tym konkretnym przypadku tego klienta, jak sobie poszukamy tu szczegółowo informacji, mamy tutaj również ukryte elementy metadanych, takie jak korzystanie z styczki Yoast, która powoduje, że możemy tutaj zrobić dane do pozycjonowania, więc moglibyśmy tutaj znaleźć takie elementy i również te elementy optymalizować i poprawiać pod SEO. No na razie na potrzeby naszego elementu ja tego robił nie będę. Więc mamy teraz ten nasz produkt, który ma brzydki, techniczny opis, który do niczego się tak naprawdę w tym miejscu nie nadaje. Niewiele można z nim zrobić. No i teraz, kiedy klikniemy tak naprawdę całego tego, jak on zadziałał, to ten produkt zostanie poprawiony. Ponieważ nie będę przechodził teraz całego workflow automatycznie, tylko skorzystam z tych danych, które już agent ma. Klikam tylko execute step i on w tym momencie wykonuje to zadanie, poprawiając dokładnie te wszystkie rzeczy, które tutaj są zrobione. Więc sprawdźmy, czy to zadziałało. Odświeżamy stronę tego konkretnego produktu i widzimy, że zmienił się już tytuł. Wcześniej go nie było. Ilustracja nie została zmieniona, ale sam opis wygląda zgodnie z naszym opisem.
Mamy wszystkie elementy, które nam zależało. Z nudnego, technicznego, nieciekawego opisu powstał ciekawy opis całego produktu zgodnie z naszym szablonem, jak to miało tutaj działać. Więc taki agent może funkcjonować bardzo szybko i przetwarzać dowolne liczby produktów. Moglibyśmy teraz tutaj w Get Menu wybrać na przykład 100 produktów, puścić play i czekać. Albo odłączyć po prostu schedule i niech o północy, kiedy importuje się na przykład produkty z Baselinkera czy z jakiegoś innego narzędzia, one wpadają do sklepu internetowego, to żeby po prostu przychodził automatycznie. Można tym agentem bawić się jeszcze na mnóstwo różnego rodzaju sposobów, ale to taki podstawowy element, który chciałem wam pokazać. Natomiast co z tym można zrobić dalej? Jak można go jeszcze rozbudowywać? No to kiedy cofniemy się 2 kroki, to mogę wam pokazać, jak to wygląda finalnie. Bo ten agent w ostatecznej formie wygląda w ten sposób. Zasada działania jest tutaj dokładnie taka sama. To znaczy, mamy na początku element wchodzący, czyli mamy produkty albo poprzez schedule, albo poprzez formularz, gdzie podajemy jedno ID. Następnie dodajemy dokładnie te elementy, czyli bierzemy opis produktu, bierzemy sobie styl Apple'a, następnie wybieramy sobie obrazek, wybieramy w zależności od tego, czy to jest outlet, Apple, czy akcesoria, różnego rodzaju system prompty, czy różnego rodzaju template. Następnie te wszystkie dane łączymy i wysyłamy do agentów, którzy robią zadania specjalne krok po kroku. To znaczy, z jednej strony robią wyróżnienie ważnych elementów, robią opis, techniczny opis, jakieś elementy SEO i tak dalej. Wszystko to robią niezależni agenci w taki sposób, aby te dane mogły tam zostać przetworzone w ogromnej ilości. Następnie wszystko jest zbierane do jednego pliku i na tej powstaje produkt końcowy. Więc to już koniec tego tutoriala. Chciałem wam pokazać pewne możliwości, które dają nam tacy agenci na takich bardzo praktycznych elementach, jak właśnie budowanie agentów, którzy mogą przetwarzać produkty w sklepie internetowym, pobierać produkty z hurtowni, synchronizować te produkty pomiędzy sobą. Daje to naprawdę ogromne możliwości. Raz jeszcze chciałem bardzo wam podziękować za to, że jesteście tutaj razem ze mną, że oglądacie te moje filmy. Jeżeli ten materiał był dla was użyteczny, macie jakieś pytania, to będę wdzięczny za lajka, za łapkę w górę. No i niezmiennie pamiętajcie, że macie teraz możliwość skorzystania z różnego rodzaju promocji u mojego partnera z kodem rabatowym GeekWork10 u Hostingera. Możecie dostać bardzo dobrą platformę właśnie VPS-a, prywatnego zamkniętego serwera, prywatny zamknięty serwer do budowania agentów N8N krok po kroku z tą platformą. Serdecznie was zapraszam. Oczywiście wszystkie informacje są w profilu w opisie poniżej. Do zobaczenia. Cześć, na razie, pa.